Cześć! W tym filmie kontynuuję podróż śladami tajnego projektu III Rzeszy. Wchodzę do kolejnych podziemi powstałych w czasie II wojny światowej i zwiedzam Zamek Książ, który Niemcy zmienili nie do poznania, niszcząc zabytkowe wyposażenie i tworząc sieć podziemnych korytarzy głęboko pod nim. Zapraszam! Dzień dobry z miejsca, w którym pożegnałem się z wami w poprzednim filmie. Jest poranek po godzinie 7. Ruszam spod schroniska górskiego Orzeł. Spało mi się tu dobrze, ale ogólnie nie polecam. A dlaczego, to już mówiłem w pierwszej części materiału. Widoki przepiękne, muszę przyznać. Tak zaczynać dzień to ja lubię. Szkoda tylko, że nie jest trochę cieplej. Raptem 10 stopni, więc od razu załączyłem podgrzewanie wszystkiego, co tylko mogę. Czyli manetek i tyłka, szyba w górę i jest ok. Można zwiedzać dalej. Moje cele na dziś to kompleks Riese o nazwie Rzeczka i Zamek Książ. Do tego pierwszego miałem bardzo blisko, tylko 4,5 km, ale celowo zaplanowałem sobie taką oto pętlę wokół Parku Krajobrazowego Górsowich, bo chcę zobaczyć okolice, a o to też chodzi w moich podróżach motocyklowych, o jazdę po ciekawych, krętych drogach. Lubię tę część Polski, mimo że niektórzy określają te tereny mianem kłopotliwego dziedzictwa, bo należały one wcześniej do Niemców, ale dzięki temu jest trochę inaczej. Przedwojenna architektura jest trochę inna niż ta, do której przyzwyczajony jestem w Małopolsce, no i sam krajobraz również nie jest taki sam. Ciężko też nie zauważyć, że tutejsze gminy nie należą do tych zamożniejszych. Widać to po stanie niektórych budynków i dróg. Ale bez wątpienia mają swój urok te miejscowości, jak na przykład ta, którą widzicie teraz. Gmina Walim, do której właśnie wjeżdżam i której obszar sięga aż do Wałbrzycha, chwaliła się nie tak dawno temu, że rok 2022 zapisał się w jej historii jako rekordowy pod względem liczby turystów. 130 000 osób odwiedziło tutejsze atrakcje turystyczne. To, co tak przyciąga w te okolice, to Zamek Grodno i ponazistowskie Sztolnie Walimskie, czyli kompleks Rzeczka, który zaraz wam pokażę. Funkcjonują te dwie nazwy, ponieważ z jednej strony kompleks znajduje się tuż za granicą wsi Walim, ale nadal na terenie gminy, z drugiej strony kolonia wsi Rzeczka o nazwie Rzeczka Górna ma granicę jeszcze bliżej kompleksu. Ja będę się tą właśnie nazwą posługiwał, nazwą Rzeczka. I właśnie do ów kompleksu podjeżdżam. Droga wjazdowa prowadzi pod zabytkowym, przenośnym mostem Bejleja, wykonanym w 1943 roku, czyli wtedy, kiedy Niemcy zaczęli pracę nad kompleksem Riese na pełną skalę. Jednak nie ma on z tym miejscem nic wspólnego, ale ma pewną wartość historyczną. Korzystali z niego żołnierze amerykańscy podczas walk w Afryce Północnej. W 1944 most został przerzucony do Francji, następnie Holandii, a po zakończeniu II wojny światowej przekazany Wojsku Polskiemu w ramach pomocy krajom wyzwolonym. Korzystali z niego saperzy jednostki wojskowej w Lesznie, po czym w 1996 roku trafił tutaj. Kompleks Rzeczka jest najmniejszym z wszystkich 4 kompleksów projektu Riese oficjalnie udostępnionych do zwiedzania. Natomiast łącznie jest ich 7. Te zaznaczone na czerwono można legalnie zwiedzać z przewodnikiem i są one najbardziej rozbudowane. W zeszłym roku zwiedziłem największy z nich o nazwie Włodarz. Jest na moim kanale wideorelacja o tym, do której zapraszam. Natomiast wczoraj zwiedziłem kompleks Osówka, drugi pod względem wielkości. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam do poprzedniego filmu, który stanowi część pierwszą tego wyjazdu. W tych dwóch wymienionych wyżej materiałach dowiecie się więcej o tajnym niemieckim projekcie z czasów II wojny światowej, a teraz skupmy się na kompleksie Rzeczka. Kupiłem bilet, koszt 35 zł, ale już widzę, że cena nieaktualna. W roku 2025 zapłacimy o 5 zł więcej. Czas zwiedzania to 1 godzina.
Wybiła 10, nikt inny nie przyjechał, więc można powiedzieć, trafiło mi się VIP-owskie oprowadzanie, tylko ja i przewodnik. Jako pierwsi dziś wchodzimy do ciemnej, zimnej i wilgotnej sztolni numer 1. Po krótkim marszu surowym korytarzem docieramy do wykończonej betonem wartowni. Według tego, co udało się ustalić na podstawie szczątkowych dokumentów, między innymi odnalezionych raportów, o których wspominałem w poprzednim filmie, to ten właśnie kompleks, rzeczka, wraz z kompleksem Ossówka były pierwotnie przewidziane na kwaterę główną Hitlera i jego najbliższego otoczenia, a nie podziemia Zamku Książ, jak niektórym się wydaje. Do jakich więc celów Niemcy zamierzali wykorzystać Zamek Książ i po co drążyli pod nim tunele, to opowiem później. Tutaj bardzo podobne okno strzelnicze wartowni jak w obiekcie Ossówka. Na tym obrazku przedstawiono system wentylacji, którego głównym założeniem najprawdopodobniej miało być odprowadzanie gazów prochowych podczas prowadzenia ognia z karabinu, co było raczej koniecznością w tak małym, zamkniętym pomieszczeniu. Idąc dalej trafiamy na atrapę niemieckiej rakiety V1. Pierwsze bombardowania z ich użyciem Niemcy przeprowadzili w czerwcu 1944 roku w kierunku Londynu. W tych kompleksach nigdy ich nie produkowano, a czy w ogóle zamierzano, tego też do końca nie wiadomo. Pierwotne założenia projektu Riese raczej wykluczają taką możliwość. Wróćmy na chwilę do rzekomej kwatery głównej Hitlera, na którą miałyby się składać dwa kompleksy, ten, czyli Rzeczka oraz Ossówka. Nie wiadomo, jak duże finalnie by były, gdyby zostały ukończone oraz czy zamierzano je połączyć ze sobą podziemnym korytarzem, bowiem znajdują się one dość blisko siebie. W linii prostej, mierząc od najbardziej skrajnych sztolni, wychodzi około 2200 metrów. Kwatera główna Hitlera, zajmując te dwa kompleksy, musiałaby pomieścić prawdopodobnie około 2000 osób. Można przyjąć takie założenie, odnosząc się do funkcjonującej już w czasie realizacji Riese innej kwatery głównej Führera, Wilczego Szańca, w której przebywało ponad 2000 osób. Byli to oficerowie sztabowi, łącznicy, różni inni wojskowi, a także kucharze, lekarze, stenografowie, sekretarki, fryzjerzy itd. Biorąc pod uwagę rozmach Niemców przy Riese, największym wówczas projekcie budowlanym III Rzeszy, to taki korytarz pomiędzy dwoma kompleksami nie stanowiłby jakiegoś dużego problemu. Spójrzmy na plany tych dwóch obiektów, przy czym zaznaczam, że są to plany tego, co udało się zrealizować, a nie tego, czym miały finalnie być, bo takowe nie są znane. Widać, że kompleks Ossówka posiada odnogę biegnącą po ukosie mniej więcej w stronę kompleksu Rzeczka. Po co drążono tą sztolnię? Tego nie wiadomo, zdania na ten temat są podzielone. Przewodnik z Ossówki zakładał taką możliwość, że miał to być tunel do kompleksu Rzeczka. Natomiast przewodnik oprowadzający mnie po kompleksie Rzeczka wykluczył tę teorię, twierdząc, że takie połączenie nie miałoby żadnego sensu, że prawdopodobnie miało to być dodatkowe wyjście ewakuacyjne i w ogóle skoro cały projekt Riese zakładał przede wszystkim funkcjonowanie na powierzchni, a kompleksy podziemne miały posłużyć schronieniu w sytuacjach kryzysowych, stanowiąc, jak zakładała koncepcja, system kwater rozproszonych, to nie ma absolutnie żadnych podstaw, że taki tunel planowano. Jak mówiłem, zdania są podzielone. Za mną kolejny pokaz światła i dźwięku, mający przenieść odwiedzających w klimat wojny i okupacji, jak dla mnie zbędny i trochę kiczowaty. Ściany tego wykończonego betonem pomieszczenia wypełniają kopie oryginalnych rysunków, które przetrwały z tamtych czasów. Są autorstwa węgierskiego Żyda Imre Holu, który był robotnikiem przymusowym w Riese i któremu udało się przeżyć tutejsze piekło. Ryzykując swoim życiem na kawałkach kartonu, dokumentował codzienność w obozie, którą była ciężka praca, znęcanie się strażników nad więźniami i ich egzekucje. Szkice ukrywał pod legowiskami chorych na tyfus, bo tam niemieccy strażnicy się nie zbliżali. Z pomocą innych więźniów stworzył łącznie 49 rysunków. Docieramy do największej hali w tym obiekcie. Była w trakcie drążenia, gdy pracę przerwano. Nie wiadomo, jak wielka finalnie miała być. Aby uzyskać tak duże hale, drążono mniejsze tunele jeden nad drugim, a następnie usuwano skałę pomiędzy.
Ta metalowa konstrukcja ze schodami to nie jest oryginał z tamtych czasów. Została tutaj postawiona, by umożliwić zwiedzanie turystom. Kompleks Rzeczka był też pierwszym kompleksem Rize oficjalnie otwartym dla zwiedzających w 1995 roku. Chcąc przejść do sztolni numer 3, musimy na chwilę opuścić obiekt, udając się sztolnią numer 2 do wyjścia. Powodem tego jest zawał w prostopadłych korytarzach uniemożliwiający przejście. Dobrze było przy tej okazji choć na chwilę wyjść na zewnątrz, bo dziś w tych pomieszczeniach wyjątkowo marzłem, a miałem na sobie kompletny, ciepły ubiór, w którym przyjechałem motocyklem. Ta część kompleksu jest najbardziej surowa, żadnej ze ścian nie zdążono wykończyć betonem. Po kilkudziesięciu metrach trafiamy na wydrążoną komorę. Prawdopodobnie jest to niedokończona wartownia, która finalnie miała być lustrzanym odbiciem tej, którą pokazywałem po wejściu sztolnią numer 1. W tym miejscu widać jeden ze wspomnianych zawałów, który odcina tę sztolnię od reszty kompleksu. Natomiast kolejna niedokończona komora najprawdopodobniej miała zostać połączona z tą największą po drugiej stronie, finalnie tworząc olbrzymią halę długą na około 80 metrów, wysoką na 10 i szeroką na 8, którą prawdopodobnie podzielono by później na piętra. Obecnie przejście pomiędzy tymi halami zablokowane jest kolejnym zawałem, z którym wiąże się tragiczna historia. Gdy sztolnie te nie były jeszcze udostępnione do zwiedzania, 17 sierpnia 1977 roku podczas rajdu turystycznego Sudety 77 weszła tutaj grupa turystów z Warszawy, ignorując tym samym ostrzeżenia i zakazy wstępu. 19-letni student geografii Witold Mrozik, próbując pokonać drożne wówczas przejście pomiędzy komorami, zginął tragicznie na miejscu. Odłam skalny, który jest tutaj widoczny, obsunął się, pozbawiając go głowy. Opuszczając już kompleks Rzeczka, chcę zwrócić uwagę, że Rize to nie tylko budowle podziemne. Projekt zakładał dużo bardziej rozbudowaną infrastrukturę naziemną, stanowiącą aż 74% całego projektu, o czym mówiłem w poprzednim filmie. Wybudowano na te potrzeby ponad 50 km dróg oraz kolej wąskotorową pomiędzy kompleksami. Właśnie tutaj, gdzie stoi wagonik, przebiegały tory. Ślady po rozebranych już torowiskach można znaleźć w otaczających lasach. Zachowały się też rampy rozładunkowe. Jedna z nich widoczna jest nad sztolniami Ossówka. Do tych najcięższych prac naziemnych również wykorzystywano robotników przymusowych. Przypominam, że cały projekt Rize pochłonął życie około 5000 ludzi zmuszanych przez Niemców do wykańczającej pracy. Opuszczając rzeczkę, kieruję się już prosto do Zamku Książ, do którego najkrótszą drogą mam stąd jakieś 26 km. Ja wybrałem niewiele dłuższą przez Jedlinę Zdrój. No i właśnie, dla kogo naziści realizowali tą całą przebudowę Książa oraz podziemne tunele pod nim? Dzięki odnalezionym raportom Schmelhera, ale też innym dokumentom wiemy, że kompleks Ossówka i Rzeczka przewidziane były na kwaterę główną Hitlera. Wiemy też, dla kogo miały być pozostałe kompleksy. Włodarz oraz Jugowice dla Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych, Soboń dla Naczelnego Dowództwa Wojsk Lotniczych, Gontowa dla SS, natomiast Zamek Książ dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podobny system kwater rozproszonych stworzono wokół Wilczego Szańca, będącego kwaterą główną Hitlera, a współpracujące kwatery poszczególnych wojsk, ministerstw oraz najważniejszych osób rozlokowano w promieniu do 70 km. Podobne było też pierwotne założenie projektu Rize, ale z czasem uległo ono zmianom. Powodów tych zmian, które postępowały kilkukrotnie, jest kilka. Od samego początku budowa Rize nie szła po myśli Niemców. W obozach robotników przymusowych wybuchła epidemia tyfusu, z którą walka trwała kilkanaście miesięcy. Do tego bardzo srogie zimy oraz niekompetentne kierownictwo budowy, którym była specjalnie do tego utworzona spółka o nazwie Wspólnota Przemysłowa Śląsk, tłumacząc na polski. Nazwa oczywiście była kamuflażem, a na miejsce siedziby spółki wybrano Jedlinę Zdrój, przez którą będę za chwilę przejeżdżał.
Prace przy Rize na pełną skalę rozpoczęto mniej więcej w drugiej połowie 1943 roku. Najprawdopodobniej był to październik, a już w kwietniu 1944 niezadowolony z postępów prac Hitler zażądał, żeby wspólnota przemysłowa Śląsk została odsunięta, a dalszą budowę prowadziła organizacja TOD. Ale to nie przyspieszyło prac. Nałożyły się na to inne czynniki, jak niepowodzenia Niemców podczas działań na frontach oraz problemy z zaopatrzeniem i dodatkową siłą roboczą. Przy czym przypominam, że w szczytowym momencie przy całym projekcie Rize pracowało około 19 000 osób, z czego 13 000 robotników przymusowych. Prace trwały 24 godziny na dobę. Już w czerwcu 1944 roku Hitler nakazuje, by w pierwszej kolejności realizować kwaterę główną oraz kwaterę dla naczelnego dowództwa wojsk lądowych, a pracę na Zamku Książ przyspieszyć. Następnie w lipcu 1944 ma miejsce nieudany zamach na Hitlera w Wilczym Szańcu, za którym stało jego bliskie otoczenie. To wydarzenie na pewno miało wpływ na jego kolejne decyzje, możliwe, że również te związane z Rize. W sierpniu przekazane zostają nowe wytyczne dla Olbrzyma w Górach Sowik, rozkazujące przerwać pracę naziemną, a całą dostępną moc skoncentrować na obiektach podziemnych. Natomiast we wrześniu zostaje przedstawiony nowy, okrojony program dla Rize, którego szczegóły niestety do dziś nie są znane. Wiadomo jedynie, że od tego momentu kontynuowano już tylko prace przy Osówce, Włodarzu oraz Zamku Książ i trwały one niemalże do samego końca wojny. I tu pojawia się pytanie, czy w tak okrojonej wersji Rize przeznaczenie tych kompleksów nie uległo zmianie. Mówi się o tym, że Włodarz, największy z kompleksów, który pierwotnie przewidziany był dla naczelnego dowództwa wojsk lądowych, mógł zmienić swoje przeznaczenie na podziemną fabrykę uzbrojenia. W wyniku nasilających się bombardowań ze strony aliantów nie było niczym nadzwyczajnym przenoszenie produkcji do podziemi. Niemcy stosowali rozproszony system fabryk, gdzie produkowali poszczególne elementy do rakiet, samolotów czy innego uzbrojenia. Często wykorzystywali istniejące sztolnie i podziemia po niedziałających kopalniach, jak na przykład podziemia czeskiego kompleksu Ryszard. Jeśli we Włodarzu uruchomiono by tego typu fabrykę, zapewne byłoby podobnie. Raczej nie wyjeżdżałyby stąd gotowe Messerschmitty, bo do tego nie byłoby tu warunków, ale poszczególne komponenty już prędzej. Jednak są to tylko przypuszczenia. We Włodarzu byłem w zeszłym roku. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają wnętrza największego kompleksu Rize, to zapraszam do tego filmu. Ja tymczasem wjechałem do Wałbrzycha i robię krótki postój na tankowanie i szybką kawę. I ruszam już prosto na parking Zamku Książ. Mijam pierwszy z parkingów, ponieważ jest on najbardziej oddalony od zamku, a w ciuchach motocyklowych to jakiejś wielkiej ochoty na spacer nie mam. Chwilę później trafiam na tablicę z napisem, że parking pod zamkiem jest już zapełniony, ale pan z obsługi informuje, że dla motocykla oczywiście znajdzie się miejsce. I to uwielbiam w jednośladach, a właściwie to tylko jeden z drobnych przywilejów, bo najbardziej oczywiście liczy się frajda z jazdy. Mijam ostatni duży parking i jadę do samego końca. To parking hotelowy Książa, idealny dla takich leni jak ja, bliżej dojechać się już nie da. Nie wiedziałem tylko, że jest on droższy od pozostałych. Pan z obsługi sam zasugerował, żebym jechał tam. Całodniowy parking kosztował mnie 30 zł za motocykl, a na tych pozostałych było to 20 zł. Za samochód osobowy ceny były o 10 zł wyższe. Udałem się do kasy i zakupiłem bilet uprawniający do zwiedzania zarówno zamkowych wnętrz, jak i ponazistowskich podziemi. Ja zacząłem od podziemi, bo tutaj byłem uzależniony od godzin wejścia. Grupy z przewodnikiem rozpoczynają zwiedzanie o określonych porach, natomiast do zamkowych wnętrz można wejść w dowolnym momencie i dla zachowania lepszej chronologii w opowiadaniu to właśnie wnętrza pokażę wam na filmie jako pierwsze. Według różnych źródeł historycznych przyjęto, że mury Zamku Książ zaczęto stawiać w 1288 roku. Była to średniowieczna budowla, nie przypominająca wówczas tego, co widzimy obecnie. Z tamtych czasów zachowały się stare piwnice, do których można wejść z najstarszej części zamku. Ważną datą jest czerwiec 1509 roku. Od tego czasu właścicielami zamku przez ponad 400 lat była jedna rodzina Hochbergów, aż do wybuchu II wojny światowej, kiedy to zamek trafił w ręce hitlerowców.
Rodzina Hochbergów miała też największy wpływ na obecny wygląd zamku, który będąc w ich rękach przechodził liczne rozbudowy i metamorfozy, które ostatecznie stały się jednym z powodów ich bankructwa. Rozpoczynam zwiedzanie. Po okazaniu biletu otrzymuję słuchawki z audioprzewodnikiem. Posiada on wbudowany lokalizator, który automatycznie będzie wybierał odpowiedni komentarz w zależności od aktualnego pomieszczenia. Idąc korytarzem mijam fotografię rodziny Hochbergów, która jako ostatnia mieszkała na zamku. Na zdjęciu głowa rodziny Jan Henryk XV von Hochberg wraz z małżonką zwaną księżną Daisy i ich trójka synów. To pokolenie Hochbergów ciężko zaklasyfikować pod konkretną narodowość. Jan Henryk był Niemcem, który poślubił Angielkę księżną Daisy. W 1922 roku, chcąc zyskać przychylność polskich władz, przyjął polskie obywatelstwo. Hochbergowie nigdy nie popierali Adolfa Hitlera. Ich dwóch najstarszych synów walczyło przeciwko nazistom w brytyjskim lotnictwie oraz w armii polskiej generała Andersa. Myślę, że najlepszym określeniem narodowościowym tej rodziny będzie po prostu śląski ród arystokratyczny. Ale też nie jest to rodzina nieskazitelna. Podczas zwiedzania zamku turystom sprzedaje się głównie piękną i romantyczną opowieść o zamożnym rodzie, a rzeczywistość aż taka kolorowa nie była. Hochbergowie dorobili się głównie na kopalniach węgla, posiadali też koksownie, lasy, tartaki, browar, gospodarstwa rolne i inne biznesy. Rozkwit rodzinnego majątku to głównie zasługa Jana Henryka X i jego syna Henryka XI. Niestety Henryk XV, syn Henryka XI i ostatni przedstawiciel rodu na zamku książ, to ten ze zdjęcia, już takich talentów do zarządzania rodzinnym majątkiem nie posiadał. Można powiedzieć, że popełnił klasyczny błąd. Będąc u szczytu bogactwa, które zbudował jego ojciec i dziadek, zapewne założył, że tak będzie już zawsze. Podjął się wielkiej przebudowy zamku, uważanej za jedną z dwóch największych w historii książa, bardzo kosztownej, trwającej kilkanaście lat. Lubił czarować swoim bogactwem i zapraszać ważne osobistości. Zbiegło się to ze światowym kryzysem lat 20. XX wieku. Dochód z kopalni i innych biznesów zaczął topnieć. Olbrzymia posiadłość i wystawne życie generowało gigantyczne koszty. Henryk XV zadłużył majątek, a dług ten z czasem rósł coraz bardziej. Zaciągał on kolejne pożyczki pod pretekstem inwestycji, które nigdy nie zostały zrealizowane. To, co dobrze obrazuje, jak kosztowny w utrzymaniu był ten zamek, to liczebność całej służby domowej i dworskiej, lokaje, ogrodnicy, stajenni itd., która wyniosła łącznie około 500 osób. W samej kuchni pracowało 40 osób. Natomiast koszt ogrzewania książa w miesiącach zimowych może przyprawić o osłupienie. W zamku znajduje się 400 pomieszczeń mieszkalnych, wraz z gospodarczymi jest ich około 600, o łącznej powierzchni około 11 000 m², nie licząc piwnic. Jednym ze źródeł ciepła były kominki, jest ich tu łącznie 300, a także 100 pieców. Ale nie musiano rozpalać ich wszystkich, bowiem pod zamkiem znajdowała się również kotłownia. By ogrzać książ, spalano średnio 2 wagony węgla na dobę. A ty narzekasz, że twoja pompa ciepła cię za dużo kosztuje. Robi to wszystko wrażenie, ale należy dodać, że te 11 000 m² to sam zamek, a wliczając kilkanaście budowli znajdujących się przy samym zamku, należących do książa, daje nam to łącznie 16 822 m² powierzchni użytkowej. No mieli rozmach. Hochbergowie posiadali 43 000 hektarów majątku ziemskiego. Do nich należał również bardzo znany wtedy jak i dziś pałac w Pszczynie. Druga połowa lat 30. XX wieku to widmo nieuchronnego bankructwa i rozbicia rodzinnej fortuny. Nałożone przez władze polskie w latach 20. nowe podatki, zwłaszcza nadzwyczajny podatek majątkowy i danina leśna, doprowadziły do narastającego od 1924 roku zadłużenia. W 1929 roku dług ten wynosił 32 miliony złotych. W 1930 roku rozpoczął się wielki spór z państwem polskim, który zyskał rozgłos międzynarodowy i w konsekwencji w 1937 Hochbergowie zrzekli się na rzecz Polski dóbr pszczyńskich, między innymi ponad 21 000 hektarów lasów w zamian za umorzenie długu. Głowa rodu Henryk XV zmarł na atak serca w 1938 w wieku 77 lat.
Majątek i sytuacja finansowa niegdyś jednego z najbogatszych europejskich rodów była w tak złym stanie, że na początku II wojny światowej na ich dobrach materialnych ustanowiono powiernictwo państwa niemieckiego. W 1941 roku w zamian za anulowanie długów zamek definitywnie przejmuje III Rzesza. W 1943 zaczyna się przebudowa Książa pod kierownictwem nazistowskiej organizacji Todt i tym samym dewastacja jego wnętrz. Niemcy wywożą wartościowe przedmioty, a zabytkowe kominki, barokowe zdobienia czy inne elementy o bezcennej wartości historycznej, jak piękne sklepienia dekorowane freskami, są zrywane i wyrzucane. Celem hitlerowców jest upodobnić wnętrza zamku do typowej, ujednoliconej, chłodnej architektury III Rzeszy. Tutaj widać fragment pięknie zdobionych ścian, które przykryto warstwą tynku i białej farby. Próba częściowego usunięcia tej warstwy nie obyła się bez szkody dla tych zdobień. Hitler uważał, że forma powinna podążać za funkcjonalnością, nie przepadał za arystokratycznym stylem życia i pałacowym przepychem. To może po części wyjaśniać, dlaczego to nie książ planowany był na jego kwaterę główną, jak błędnie wiele osób zakłada. Jak już mówiłem, w Książu miała się znajdować kwatera Ministerstwa Spraw Zagranicznych z pokojami hotelowymi dla oficerów niemieckich na najwyższych piętrach oraz specjalnym apartamencie przygotowanym na wizyty samego Hitlera na piętrze pierwszym. Reszta pomieszczeń miała zostać zaadaptowana na potrzeby biurowe. Natomiast podziemne tunele, które drążyli pod zamkiem niemalże do samego końca wojny, miały posłużyć jako schrony w sytuacji zagrożenia. Pomieszczenia, które właśnie widzicie, były adaptowane na apartament Hitlera. Nie udało się ich przywrócić do pierwotnego wyglądu, jedynie nadano im styl odpowiadający czasom sprzed wojny. Tych drzwi tutaj nie było, to efekt wizji nazistów, którzy przebudowali układ tych pomieszczeń. W ich miejscu znajdował się zabytkowy kominek, po którym nie ma już śladu. Z tamtych czasów zachowała się jedynie oryginalna podłoga, to jedyne, czego tutaj nie zniszczono. Co ciekawe, sam Hitler prawdopodobnie nigdy nie był w Książu ani w żadnym z kompleksów Riese w czasie ich budowy. W tym okresie najwięcej czasu spędzał w Wilczym Szańcu. Ukończenia projektu Riese nigdy się nie doczekał i bardzo dobrze. W Książu znajduje się 16 szybów windowych. Pierwsze windy zainstalowano w zamku już w XVIII wieku. Były to proste, niewielkie windy kuchenne, obsługiwane ręcznie, wykorzystywane głównie do transportowania posiłków. Dopiero w latach 1908 do 1923 podczas drugiej wielkiej przebudowy zamku pojawiły się windy osobowe. Prawdziwy szczyt luksusu w tamtych czasach. Była to m.in. wyłożona atłasem winda książęca. Kilka wind wybudowali również Niemcy w czasie adaptacji zamku w ramach projektu Riese. Niektóre istniejące już wcześniej zlikwidowali, jak na przykład szyb jednej z wind kuchennych przekształcono w tunel techniczny dla przewodów do łącznicy telefonicznej. Skutkiem tej barbarzyńskiej przebudowy Książa przez III Rzeszę jest to, że większość pomieszczeń, które są tutaj udostępnione do zwiedzania, nie posiadają oryginalnego wyglądu i wyposażenia sprzed II wojny światowej. Są one zrekonstruowane w sposób jedynie przypominający to, czym Książ kiedyś był. Owszem, wiele obrazów i antyków pozyskano od Wrocławskiego Muzeum Narodowego. Część z nich faktycznie należała do Hochbergów i udało się je odzyskać i sprowadzić do Polski. To jednak są one w zdecydowanej mniejszości. To, czego nie wywieźli i nie zniszczyli Niemcy, splądrowała Armia Czerwona, stacjonująca na zamku przez wiele miesięcy od zakończenia wojny. Następnie zamek stał opuszczony, szabrowany przez lokalną ludność z tego, co miało jeszcze jakąkolwiek wartość. Po tym wszystkim, jak relacjonowali świadkowie, Książ z zewnątrz prezentował się nie najgorzej, bez większych zniszczeń, ale wnętrza zamku przerażały, były zrujnowane i puste. Większość pomieszczeń tutaj nadal taka jest. Turystom pokazywana jest tylko niewielka część zamku, ta odrestaurowana. Władze Książa organizują czasami nocne zwiedzanie, podczas którego można zobaczyć tą mroczną stronę, do której normalnie nieupoważnieni nie mają dostępu. Podczas tego zwiedzania można też przejść specjalnym tunelem, którym do zamku wjeżdżały mniej znaczące osoby, jak obsługa czy kupcy. Okej, czas udać się na zwiedzanie podziemi. W tym celu trzeba zejść poniżej dziedzińca. Wejście znajduje się u podnóża zamku od północnej strony. Idąc tam, chciałbym poruszyć pewną kwestię, mianowicie posługiwanie się słowem naziści.
Pod poprzednim filmem, gdzie zwiedzałem kompleks Ossówka, pojawił się wysyp komentarzy, gdzie wręcz obsesyjnie niektórzy czepiali się używanego przeze mnie w filmie słowa naziści i poprawiali mnie, że to byli Niemcy, a nie naziści. Słuchajcie, sam nie lubię często przewijającej się współcześnie narracji, zwłaszcza w Niemczech, że to za II wojny światowej to byli naziści i ogólnie unikania w tym kontekście słowa Niemcy. Jakoby naziści to był w ogóle jakiś inny naród. Sam jestem na tym punkcie wyczulony i z premedytacją w tamtym filmie używam prawie 2 razy częściej słowa Niemcy niż naziści. Także proszę, słuchajcie uważnie, a nie słyszcie to, co chcecie usłyszeć. Słowo naziści lub jakakolwiek jego odmiana w tamtym materiale, który trwa ponad pół godziny, pada tylko 5 razy. Natomiast określenia Niemcy, jak i jego odmian używam 9 razy. I nie da się używać tylko i wyłącznie słowa Niemcy w każdym zdaniu. Po to w piśmie i mowie używa się synonimów, na przykład żeby unikać źle brzmiących powtórzeń. Niekiedy też słowo naziści w konkretnym kontekście mówi nam wprost, o kogo chodzi. Jeśli w tym materiale mówię o nazistach na Zamku Książ, to wiadomo, że mam na myśli zbrodniarzy stacjonujących tu w czasie II wojny światowej i nie muszę za każdym razem wyjaśniać, że nie mam teraz na myśli Niemców, którzy tu wcześniej mieszkali. A tak w ogóle to w tym materiale, który właśnie oglądacie, słowo Niemcy pojawia się prawie 3 razy częściej niż słowo naziści, więc bardzo proszę, po prostu słuchajcie uważnie, bo zrobiło się już tutaj tak niemiecko, że zaraz będzie subskrybował sam Donald Tusk. No i skoro sobie te kwestie niemiecko-nazistowskie już wyjaśniliśmy, mam nadzieję, to wracam do filmu. Tutaj tak kameralnie jak w Ossówce czy Rzeczce nie jest. Grupa zwiedzających na tę godzinę była pełna, a przypominam, jest to wtorek 8 października, czyli po sezonie. A skoro już tak o tych naszych zachodnich sąsiadach mówimy, to nie mogę nie wspomnieć, że zdecydowana większość tej grupy to byli właśnie turyści z Niemiec. Polacy w mniejszości. Natomiast plan ponazistowskich podziemi Książa, w których właśnie się znajdujemy, wygląda tak. Weszliśmy wejściem numer 2 i dotarliśmy właśnie do tego miejsca. Znajdujemy się 53 metry poniżej zamkowego dziedzińca. Jest to najniższy, drugi poziom podziemnych korytarzy Książa i też najbardziej rozbudowany. Poziom pierwszy to niewielkie korytarze tuż pod samym zamkiem. Wrażenie robi tu ilość i wielkość wybetonowanych korytarzy. To najbardziej zaawansowany kompleks Rize, jeśli mówimy o wykończeniu. Rozczarowuje tak naprawdę krótka trasa zwiedzania. Ta część zaznaczona na zielono w ogóle nie jest dostępna turystycznie. Czas, jaki spędzamy w samych podziemiach podczas tej wycieczki, to niecałe 40 minut. Więc jest to najkrótszy program zwiedzania z wszystkich kompleksów Rize udostępnionych turystycznie. Tak naprawdę trwałoby to dużo krócej, gdyby nie wyświetlany co kawałek film. Materiały te bardzo ogólnikowo opowiadają o tych podziemiach, jak i całym projekcie. Czuć, że jest to taka bardziej masówka niż oprowadzanie z pasją. Nadzór nad projektem objęła paramilitarna organizacja TOT. Do katorżniczych prac wykorzystano robotników przymusowych oraz więźniów z obozu Gross-Rosen. Byli to głównie Żydzi. Ciekawostką w tym wszystkim może być fakt, że w tych podziemiach znajduje się Obserwatorium Geofizyczne Polskiej Akademii Nauk. Zainstalowano je tutaj w 1974 roku, gdy podziemia te nie były jeszcze w ogóle udostępnione do zwiedzania. Sprzęt znajduje się za zamkniętymi drzwiami po drugiej stronie, więc niestety nie jestem w stanie cokolwiek pokazać. Obserwatorium było w stanie zarejestrować m.in. trzęsienie ziemi w Chorwacji czy też w Turcji, do którego doszło w 2023 roku. Pomieszczenia, do których teraz zaglądam, prawdopodobnie na etapie projektu były przez Niemców przewidziane na jakieś zaplecze techniczne. Warto też nadmienić, że podziemia te udostępnione turystom zostały pod koniec 2018 roku, więc stosunkowo niedawno i chyba opłaciło się, bo chętnych nie brakuje przez cały rok. Tutaj tunel dzieli się na 2 mniejsze, które prowadzą w stronę zamku. Przebiegają one dokładnie 53 metry pod głównym dziedzińcem. Sam dziedziniec tuż po wojnie ani trochę nie przypominał tego, co oglądamy obecnie. Niemcy niemalże na jego środku wydrążyli olbrzymi szyb, który łączył się z tunelem, którym właśnie podążamy. Tak wygląda dziedziniec obecnie, a tak wyglądał z wydrążoną, głęboką na ponad 50 metrów dziurą. Na tej archiwalnej fotografii widać nawet ułożone tory dla prostej kolejki wąskotorowej do transportowania materiałów i wywożenia urobku.
Gdy po wojnie zaczęto przywracać zamek do pierwotnego wyglądu, szyb na środku dziedzińca zasypano i właśnie doszliśmy do miejsca, gdzie łączył się on kiedyś z tym korytarzem. Bardzo dobrze obrazuje to makieta znajdująca się w Książu. Tutaj stoi zamek, tutaj wielki lej na środku tuż przed jego frontem, natomiast tutaj widać wejście do korytarza poziomu -1, który prowadził już do zamkowych wnętrz i do którego zjeżdżały windy. Po ukończeniu prac tą górną część wyrobiska nad dziedzińcem prawdopodobnie zalano by grubą warstwą betonu i zasypano, tworząc tym samym niewidoczne z zewnątrz połączenie pomiędzy zamkiem a podziemiami pod nim. Dawałoby to możliwość szybkiej ewakuacji na bezpieczny poziom -2, znajdujący się pod kilkudziesięcioma metrami litej skały. Wracając korytarzem odbijamy również do jednego z wyjść, najprawdopodobniej ewakuacyjnych. Zadziwiające jest to, że Niemcy realizowali przebudowę Książa oraz prace podziemne praktycznie do samego końca wojny, tak jakby w ogóle nic sobie nie robili z nadciągającego widma nieuchronnej klęski. Koniec II wojny światowej nastąpił 8 maja, natomiast jeszcze w okolicach marca i kwietnia w podziemiach tych robiono szalunki i lano beton, wykańczając kolejne tunele. W tym samym czasie Armia Czerwona zbliżała się coraz bardziej. Dosłownie tuż przed samym końcem wojny, 6-7 maja, wciąż pracowali tu robotnicy, gdzie Adolf Hitler nie żył już od tygodnia. 30 kwietnia tchórzliwie odebrał sobie życie. Berlin był otoczony. 7 maja żołnierze niemieccy ściągają mundury, przebierają się w cywilne stroje i uciekają, a dzień później, 8 maja, gdy akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy wchodzi w życie, na teren Książa wchodzą też oddziały Armii Czerwonej i zastają olbrzymi plac budowy. Zachowanie Niemców pozbawione sensu zastanawia do dziś. Jedni twierdzą, że pracowano tu do końca, chcąc za wszelką cenę coś ukryć, może zamurować jakieś dodatkowe korytarze, w których coś schowano. W końcu nie mogli wtedy wiedzieć, że tereny te zostaną im później odebrane i stracą do nich dostęp. Nie brakuje oczywiście teorii o ukrytym tu złotym pociągu. Najprawdopodobniej powód tego zachowania jest bardzo prosty. Jest to efekt nazistowskiej propagandy, której celem było do samego końca przekazywać zakrzywiony obraz coraz bardziej dramatycznej dla Niemców rzeczywistości. Przekaz wciąż przedstawiał Rzeszę jako silną, wielką i nieugiętą, gdzie o przegranej nie było mowy. Dowództwo na Książu prawdopodobnie do ostatniej chwili nie wiedziało o faktycznej sytuacji na frontach, albo po prostu nie chciało w nią wierzyć, posłusznie wykonując rozkazy do ostatniego dnia. Opuszczając podziemia, przy okazji chciałem pozdrowić motocyklistę, z którym miałem okazję trochę porozmawiać. Kierownika Afriki Twin, jeśli dobrze pamiętam. Oraz 2 innych motocyklistów, z którymi również zamieniliśmy kilka słów. Jak mówiłem, Polaków w naszej grupie nie było za dużo, ale przynajmniej sami motocykliści. Zanim przejdziemy do podsumowania kosztów tego dwudniowego wyjazdu i opinii, który z kompleksu Rize zrobił na mnie największe wrażenie, to bardzo proszę o łapkę i jakiś komentarz pod filmem, jeśli oczywiście Wam się podobał. To pomoże dotrzeć mu do większej liczby odbiorców, a myślę, że to ważne. Przy Rize straciło życie około 5000 ludzi zmuszanych do katorżniczej pracy i bytowania w nieludzkich warunkach, gdzie z założenia mieli oni tu zginąć i zabrać tajemnice tych miejsc do grobu, wcześniej przysługując się Niemcom, wykonując najcięższą pracę jak najtańszym kosztem, bo wykwalifikowani budowniczowie i technicy z Niemiec byli bardzo dobrze opłacani i oni tych najcięższych prac nie wykonywali. O tym wszystkim należy po prostu pamiętać. Co do samej mojej podróży, to miała ona trwać dzień dłużej. Planowałem teraz jechać do Czech, ale bardzo pesymistyczne prognozy pogody na następny dzień odwiodły mnie od tego. Postanowiłem wracać do domu, a żeby jak najwięcej drogi pokonać za dnia, bo dzień już był krótki, zdecydowałem się częściowo na autostradę, której zazwyczaj unikam na motocyklu za wszelką cenę. Pominąłem jedynie bramki z opłatami. Link do całej mojej trasy znajdziecie jak zwykle w opisie pod filmem, jak i inne przydatne informacje, o które często pytacie w komentarzach. Co do mojego subiektywnego rankingu kompleksów Rize, to największe wrażenie zrobił na mnie kompleks Osówka. Jest duży i jest też kilka pomieszczeń wykończonych betonem. Moim zdaniem bardzo urozmaicony i robi wrażenie. Na miejscu drugim Włodarz, jeszcze większy od Osówki, ale bardzo surowy. Tylko jedno nieduże pomieszczenie wybetonowane. Następnie Rzeczka, najmniejszy z kompleksów, ale ciekawy.
I na ostatnim miejscu podziemia Zamku Książ. Tutaj rozczarowała mnie krótka trasa turystyczna i komercyjne podejście. Zaznaczam, że oceniam same podziemia, bo jeśli połączyć je ze zwiedzaniem zamku, tak jak ja to zrobiłem, to już wypada to bardzo ciekawie. Zostają jeszcze 3 kompleksy, które nie są udostępnione turystycznie. To Jugowice, Soboń i Gontowa. Można je zwiedzać tak na dziko, jedynie na własną odpowiedzialność. Tam prace zatrzymały się dość szybko, więc nie są jakoś bardzo rozbudowane i też niewykończone. Co do kosztów tego wyjazdu, to przedstawiam na ekranie zestawienie wszystkich wydatków. Łącznie daje nam to kwotę, także kolejny niedrogi, a bardzo interesujący wyjazd. Przynajmniej ja tak go oceniam. Zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie kilka zdjęć z tych podziemi i nie tylko. A jeśli chcecie zobaczyć wnętrza pozostałych kompleksów, tych udostępnionych do zwiedzania oczywiście, to zapraszam do tych filmów. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał. Upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I do następnego. Na razie!